Siema, czas na śniadanie, dawajcie. Siemanko YouTubce, słuchajcie, jedziemy dzisiaj na śniadanie i powiem wam taką anegdotkę, że otwierając ten kanał zastanawiałem się w ogóle, czy znajdę takie miejsce, gdzie będą serwować polskie śniadanko. No i znalazłem. Miejscówka Birogi zaczęła robić taki trial, czyli po prostu próbują, czy jest zapotrzebowanie na to. Jedyny minus tego to, że ten trial się zaczyna o 10 rano i to jest zdecydowanie za późno na śniadanie. Szczególnie dla takiego porannego ptaszka, jakim jestem ja. Ale czego się nie robi dla widzów, czego się nie robi dla YouTubów. Jadę, jestem mega głodny, nie lubię funkcjonować na pusty żołądek. No i co? Mam nadzieję, że z tego, co widzę na Facebookach ich, że to będzie tak pyszne, jak smakowicie wygląda. Z tego, co się dowiedziałem od jednego z moich subskrybentów, od Rafała, pozdrawiam Cię, to Birogi odwiedziła polska telewizja. I to jest bodajże TVN Style, nie wiem jak to się już mówi po polskiemu. Ja polskiej telewizji nie oglądam, za bardzo cenię swój wolny czas, ale kurczę, fajnie, telewizja polska, telewizja odwiedziła Polaków żyjących za granicą, serwujących polskie jedzonko, jest tak bardzo polsko z rana. I co? Chyba czas na ten ciekawszy kącik, czyli PL bawi, Ania uczy. A że byliśmy już w Manchester i przy odcinku bodajże trzecim albo na początku mojej kariery YouTube'owskiej, i Ania mówiła nam po prostu o mieście, to skoro jest dzisiaj tak bardzo polsko, to może Aniu, powiedz nam, może przedstaw historię rodaków w tym mieście, Manchester. Polacy zaczęli osiedlać się w Manchesterze w XIX wieku, głównie jako uchodźcy polityczni po powstaniach narodowych. Jednak większa migracja nastąpiła po II wojnie światowej, gdy wielu polskich żołnierzy walczących w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie nie mogło wrócić do kraju objętego kontrolą komunistyczną. Wielu z nich osiedliło się w Wielkiej Brytanii, w tym w Manchesterze, tworząc zręby lokalnej polskiej społeczności. W latach 40. i 50. XX wieku powstały pierwsze polskie organizacje, kościoły i szkoły, takie jak Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych imienia świętego Stanisława Kostki. W tamtym okresie kluczową rolę odgrywał Kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Manchesterze, który stał się centrum życia religijnego i społecznego Polaków. Kolejna fala migracji miała miejsce w latach 80., gdy część Polaków przyjechała do Wielkiej Brytanii z powodów politycznych i ekonomicznych, uciekając przed represjami PRL i kryzysem gospodarczym. Jednak największy napływ Polaków nastąpił po 2004 roku, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co umożliwiło swobodny dostęp do brytyjskiego rynku pracy. W Manchesterze powstało wiele polskich sklepów, restauracji, a także mediów skierowanych do Polonii, jak portale informacyjne i grupy społecznościowe. Dziś Polacy stanowią jedną z największych grup etnicznych w Manchesterze, aktywnie uczestnicząc w życiu miasta, prowadząc własne biznesy i organizując wydarzenia kulturalne. Polska społeczność jest dobrze zintegrowana, jednocześnie dbając o zachowanie języka, tradycji i tożsamości narodowej. Witajcie w Manchesterze. Ja już jestem na miejscu i wiem, że powiedziałem Manchester, ale to nie jest chyba taki ścisły Manchester, nie? Trochę tak do takiego ścisłego centrum, na pewno mamy parę mil. Tutaj też jest ładniej niż okolice Manchesteru,
No i co? Zastanawia mnie, dwie sprawy mnie zastanawiają. Pierwsze, wielkość porcji, bo jeżeli będą takie mniejszawe, to biorę 2 śniadania. Jestem głodny, ja dużo jem w miarę. No i chciałbym Wam pokazać więcej niż jedno danie. A druga rzecz to, czy mają na przykład świeżo wyciskane soki, na przykład grejpfrutowy, bo dla mnie to jest taki wtedy plusik dla miejscówki. Ale słuchajcie, nie ma co ględzić. Birogi Manchester. Witamy. Dobra, jestem już w Birogi, śniadanko zamówione i co, za chwilę zobaczycie, co przyjdzie. A nie muszę Wam mówić, jak głodny jestem, bo dla mnie 10 na pusty żołądek to jest katorga. Za chwilę wpada śniadanko i zobaczcie. W ogóle jest idealnie, bo nie ma nikogo. I co? Takie są plusy przyjeżdżania zaraz po otwarciu. PRL, klimacik za mną. Fajna cozy miejscówka. Otwarta kuchnia. Zobaczyliście na pewno już, jak to wygląda. Super. Oby jedzonko było też super. W ogóle jeśli zastanawiacie się, co to jest za rana, to nie bójcie się, nie żadna infekcja, po prostu prawie 40-letni PL nadal musi się nauczyć, jak bezpiecznie obsługiwać się maszynką do golenia, ale to nie jest top model. My tutaj sprawdzamy jedzonko i mam nadzieję, że jedzonko, które teraz sprawdzimy, będzie jak najpyszniejsze. Hej! Dobra, jak widzicie, pierwsze co, soków wyciskanych nie ma, ale jak to w klasyku mówili, bunkrów nie ma, ale też jest. Czyli tutaj soków nie ma, ale jest herbatka polska zimowa i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jest imbir, są cytrynki. Dobra, jak zobaczyliście, wjechała pierwsza opcja i opcja była jajeczniczka, do tego ich wyrobów fasolka po brytońsku i ja chciałem to sobie spróbować. Do tego herbatka polska, która już wjeżdża. Żadnych cukrów, nic nie trzeba. Przepyszna. Fasolka się tak tu prezentuje. Jajeczniczka tutaj. Zaraz spróbujemy, bo co jak co, ale jajecznicę to chyba jestem ekspertem, bo ją jadam prawie codziennie. No i co? Czas spróbować. Dobra. Jajko. Ze szczypiorkiem. Delikatna. Chlebek. Przepyszny. Ale najważniejsze, wszystkie składniki są najważniejsze, ale chcę spróbować tej fasolki. Chodźcie. Dobra, fasolka przepyszna. Zobaczcie, jak ona się tutaj prezentuje. Są mięska. Ten szczypiorek naprawdę dużo daje roboty. Do tego fasolka, do tego jajeczniczka.
Dobra, jeśli chodzi o ten chleb, to ten chleb jest dostarczany przez gościa o nazwie Tom Baker. I Tom, zakładam, że to jest Tomasz, robi wypieki i możecie sobie od niego zamówić. Dojeżdża w pewne punkty. No i co? Rzucę Facebooka, rzucę linki do chłopaka, spróbujcie ten chlebek, bo po prostu marketowe się chowają do niego. Powiem wam, że ta porcja jest naprawdę spora, mimo że tak aż nie wygląda. Ale jakkolwiek mówiłem na początku, że postaram się wziąć dwa śniadania, to nie wiem, czy podołam, bo nie dość, że ta porcja jest duża, zapychająca, to co chyba najważniejsze, jest dobra. I ten chlebek naprawdę robi robotę. Nie wspominając o fasoli. Dobra, słuchajcie, my opuszczamy Bierogi, opuszczamy Manchester. Wy czasami nie uciekajcie nigdzie, bo trzeba przecież podsumować nasze jedzonko. Widzimy się u mnie. Hej! Witajcie serdecznie, YouTube'owa społeczność PLA, która mnie ogląda, za co jestem mega wdzięczny. Słuchajcie, bezpiecznie wróciliśmy do domku, czas na podsumowanie. A więc co? Byliśmy dzisiaj w Bierogi, w Manchester. Fajna miejscówka, mega cozy. I co? Ja się dowiedziałem właśnie przez ich Facebooka, że serwują śniadanko i to śniadanko to jest taki trial, czyli po prostu spróbują, czy jest zapotrzebowanie, jak to będzie wyglądało. Dlatego godzina 10, dla mnie osobiście troszkę przypóźno, ale nie ma sprawy. Słuchajcie, spróbowaliśmy i miałem ambitny plan, że Darek zje 2 śniadania, czyli pokażę wam 2 śniadania. Na pierwszym poległem, porcja duża, przeliczyłem swoje umiejętności i co? Wjechał chlebek, wjechała jajeczniczka, wjechała ich fasolka po bretońsku. Wszystko ślicznie się prezentuje, wszystko naprawdę świeże, fajne. Chlebek, mała uwaga, chlebek jest od Tom Baker. Będzie link do niego dołączony. Jeżeli w okolicach gdzieś tutaj mieszkacie, to zobaczcie sobie jego Facebooka, zamówcie sobie chlebek, zobaczycie jaka jest różnica pomiędzy jego chlebkiem, normalnym chlebkiem, takim jak kiedyś byliśmy przyzwyczajeni do jedzenia normalnego chlebka. W porównaniu do tych marketowych, supermarketowych badziewi. Link w opisie, link w komentarzu będzie do Toma. Bierogi tak samo, link w opisie, link w komentarzu. A więc co? Słuchajcie, śniadanko wjechało, przepyszne, miejscówka mega cozy, pani fajnie miła i tam jest taka fajna opcja, że to jest taki open kitchen, czyli możecie sobie usiąść przy kuchni i po prostu patrzeć jak sobie gotują i zajadać się. Do śniadanka wjechało, niestety soku wyciskanego nie było, ale wjechała rozgrzewająca herbata polska i to był kosmos. Tam był ginger, imbir, cytrynka i po prostu to wszystko się komponowało super. No i co? Bez zbędnego przedłużania. Ceny. Śniadanko to jest w ogóle niesamowite, bo to śniadanko kosztowało 6,50. 6,50 za porcję, którą ja ledwo co zmieściłem. Do tego herbatka zimowa, herbatka 4 funty i za całość, za śniadanie naprawdę pyszne zapłaciłem 10 funtów 50 pensów. Jeżeli chodzi o cenę, to jest masakra, nie? Chodzi o to, że jeżeli chodzicie do jakichś tam wiecie, Wetherspoonów, jakichś innych śniadaniówek i taki English breakfast zjecie, to tam jest dycha minimum za takie coś, nie? No chyba, że już taki totalny badziew kupicie za 6 czy coś. Ale tutaj za
pyszną herbatę, za pyszne śniadanko, bo do tego są jeszcze dwa inne rodzaje. Jest jeszcze kiełbaska, są tam jeszcze jakieś pieczarki. Niestety nie dałem rady zjeść. I zapowiedziałem, że na pewno będzie runda druga, bo ja tam chciałbym spróbować pierogów. Tam naprawdę jest jeszcze dużo do wyboru, takich normalnych dań już o normalniejszej porze, w sensie późniejszej porze i na pewno trzeba się wybrać. Miejscówka się ślicznie prezentuje, jest dosyć miejsca tam do zaparkowania na zewnątrz. Miejscówka była w telewizji polskiej, dowiedziałem się, że była w telewizji, nie w telewizji, chyba w gazetach jakichś lokalnych Manchesteru. No i co? Nic tylko przyjechać, nic tylko zobaczyć, zjeść sobie pyszne śniadanko i zjeść sobie pyszny obiadek. No i co? Wspierać ludzi. Także jeszcze raz dziękuję za gościnę, Birogi, a Wam dziękuję, że tutaj byliście ze mną. Dziękuję, że przeznaczyliście te parę minut na to, żeby obejrzeć mój wypocinowy epizodzik. Zapraszam w następną niedzielę, a póki co tradycyjny apel, a werdykt zaraz wiedzie. Tradycyjny apel, jeżeli znacie jakieś miejscówki fajne i niefajne, poproszę w komentarzu. Jeżeli byliście w Birogi, to też dajcie znać, co myślicie o śniadanku, może próbowaliście śniadanko. No i dobra, i werdykt Birogi Manchester. Dla świeżaków, którzy nie wiedzą, co to jest, to były właśnie fanfary. Miejscówka smaczy. Nie mogło być inaczej. Cozy miejsce, open kitchen, to jest fajne. Pyszne jedzonko, ceny masakrycznie niskie, chociaż nie mogę tak mówić masakrycznie niskie, bo może później podwyższą te ceny. Ale tak czy tak. Jest fajnie, na śniadanko można pojechać, na pierogi jeszcze nie polecam, bo ich jeszcze nie jadłem. Słuchajcie, standardowo epizodzik w niedzielę o 19:00, abyście mogli się zrelaksować, abyście mogli naładować bateryjki przed tygodniem pracy i nie może być inaczej, spokojnego tygodnia, żadnych aferek koperkowych i nie przepracowywać mi się tam. Trzymajcie się, do następnego.